3 czerwca 2023 roku rozpoczęła się budowa Placu Centralnego w Warszawie, który powstanie w miejscu placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki. Autorem projektu nowego placu jest pracownia architektoniczna AA Collective. Przed głównym wejściem do Pałacu Kultury i Nauki pojawią się drzewa i trawniki o łącznej powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Nawierzchnie z bruku, wykonana z 6 różnych rodzajów kamienia, przypominać mają układ dawnych ulic, a trawniki o łącznej powierzchni ponad 3300 m2 będą mieć obrysy przedwojennych kamienic. Przy samym wejściu na plac, od strony ulicy Marszałkowskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, znajdzie się staw o powierzchni 140 m2, który zostanie obłożony białym marmurem. Jego forma będzie odzwierciedlać kształt jednego z historycznych dziedzińców zburzonych kamienic czynszowych. Na nowym placu zostanie zasadzonych ponad 100 drzew, w tym robinie akacjowe, jesiony, gledicznie, derenie, grujeczniki, miłożęby i magnolie. Ustawione zostanie ponad 40 ławek, krzesła, kwadratowe ławy wieloosobowe oraz półokrągłe siedziska wokół drzew. Kamienna trybuna honorowa zostanie rozebrana, a po oczyszczeniu ponownie zmontowana, ale w nowym miejscu, bliżej Marszałkowskiej. W trakcie prowadzonych prac zostały odkryte unikalne fragmenty bruku i dawnej zabudowy, pozostałości kamienic, oryginalna nawierzchnia bazaltowa, torowisko tramwajowe na dawnej ulicy Złotej, a także granitowe krawężniki. W miejscu, gdzie trwa budowa, znajdują się nawet 2 metry pod obecnym poziomem gruntu pozostałości ulic Chmielnej, Złotej, Siennej, Śliskiej, Pańskiej, Zielnej oraz część Marszałkowskiej. W trakcie budowy pałacu w całości zniknęła ulica Wielka, biegnąca równolegle do Marszałkowskiej. Koncepcja przebudowy środkowej części placu Defilad narodziła się w ramach konkursu architektonicznego ogłoszonego w 2017 roku. Spośród 42 nadesłanych prac jury pod przewodnictwem ówczesnej architektki miasta Marleny Hapach wybrało 5 najlepszych, które następnie poddano konsultacjom społecznym. Ostatecznie zwyciężył projekt pracowni AA Collective. Głównym założeniem zwycięskiej koncepcji jest odwzorowanie w układzie chodników i zieleni siatki przedwojennych ulic i zarysów budynków, które istniały w tym miejscu przed II wojną światową. To swoiste nawiązanie do historii ma być widoczne szczególnie z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki, tworząc symboliczny most między przeszłością a przyszłością miasta. Prace budowlane rozpoczęły się latem 2023 roku. Na filmie widoczny stan prac w dniu 27 maja 2025 roku, czyli tuż przed końcem prac budowlanych i planowanym wkrótce otwarciem.
Siedzieć.